Jest tam obok jakiś budynek, cholera wie co to jest, ale okazało się, że coś tam przy tym budynku, czy w tym budynku się dzieje. Przyjechała policja, zamknęli całą ulicę, zamknęli ruch tramwajowy, ogrodzili wszystko taśmą, powiedzieli, że tu jest niebezpiecznie i że mamy się jak najszybciej oddalić. Moi drodzy, opuściłem Jerozolimę. Żeby opuścić Jerozolimę i dostać się na lotnisko, musicie z albo bramy damaskańskiej, albo z bramy Jaffa wsiąść w tramwaj numer 1 i jechać oczywiście w kierunku dworca autobusowego, czyli pod górkę Jaffa Road. Wysiadacie na przystanku Central Bus Station. Koszt przejazdu, tak jak i wcześniej, bo to jest bilet na jeden przejazd, 5,9 szekla, niecałe 6 szekli, kupujecie w automacie. Ja akurat miałem taką sytuację, że spod City Hall, bo to jest przystanek mieszczący się przy bramie Jaffa. Jest tam obok jakiś budynek, cholera wie co to jest, ale okazało się, że coś tam przy tym budynku, czy w tym budynku się dzieje. Przyjechała policja, zamknęli całą ulicę, zamknęli ruch tramwajowy, ogrodzili wszystko taśmą, powiedzieli, że tu jest niebezpiecznie i że mamy się jak najszybciej oddalić. Mamy, bo jadę z koleżanką, w tej chwili też Polką. No więc jeden przystanek spacerkiem, no i akurat puścili ruch, wsiedliśmy w tramwaj i teraz tak jak mówiłem Wam, że jak wychodzicie z dworca, jak się zatrzymacie na dole i macie kierować się w lewo i później schodkami przez kawałek osiedla jeszcze raz w lewo i jeszcze raz w lewo do linii tramwajowej, tak tutaj przechodzicie sobie po prostu na drugą stronę ulicy i kierujecie się w prawo. Nie musicie nawet wchodzić na dworzec, tylko idziecie sobie w prawo, tam będzie przystanek autobusowy, autobusu 485 i jest jeszcze drugi, chyba 405, ale tego drugiego nie jestem pewien. Wsiadacie do 485, przejazd bezpośrednio na lotnisko kosztuje Was 16 szekli. Wjeżdżając na lotnisko jest otwierany luk bagażowy, wchodzi koleś, który pyta się, czy jeżeli ktoś ma jakieś rzeczy w luku bagażowym, to żeby zszedł, pokazał, które są jego. Czyli sprawdzają, czy nie ma żadnego jakiegoś bagażu przez kogoś obcego podrzuconego. I później tak, ten bus zapierdziela po tym lotnisku, to jest cholernie wielki teren i podjeżdża pod terminal 3. Odloty tanimi liniami są z terminala 1, więc wyjdziecie na poziomie 1, kierujecie się na poziom 0 i następnie idziecie w prawo. Czekacie na żółty autobus, który jest za free i który jeździ pomiędzy terminalami mniej więcej co 15 minut. No mniej więcej też tyle trwa przejazd z jednego terminala do drugiego. Odloty międzynarodowe, jak wyjdziecie z tego terminalu, z tego autobusu będziecie mieć po lewej stronie wejście 4B. Tam się kierujecie, tam możecie dokonać odprawy, jeśli macie taką potrzebę. Jeśli nie, no to przechodzicie ogólnie tak jakby przez odprawę, czyli przez te wszystkie korytarze. Później z tego co widziałem są sprawdzane paszporty, a później najprawdopodobniej kontrola bezpieczeństwa. No i co? I tak straszą, że trzeba być dużo wcześniej na lotnisku. No ja przyjechałem dużo wcześniej, bo wylot mam o 20:50, a jest godzina 13:45. No ale i tak już Jerozolimę miałem całą zwiedzoną, nie miałem co robić, więc stwierdziłem, dobra, pierwsze to jadę na lotnisko. I co, jak podszedłem do gościa, który jest przy tych bramkach takich pierwszych, to nie są bramki, gdzie się sprawdzają, tylko takie jakby, nie wiem, coś w rodzaju informacji, tak to chyba można nazwać, no to gość się zapytał, jaki lot i tak dalej, to mówię, że ten o 20:50, on mówi, o to przyjdź dopiero około 17:15. I tak dużo, no bo prawie 4 godziny, 3,5 godziny przed odlotem. Także do 17:15 muszę czekać. Niemniej, no weźcie sobie poprawkę, że dojazd na lotnisko z Jerozolimy do Ben Gurion, no to było dobre, o 12:12 był autobus, a na Ben Gurion byliśmy 12:55, czyli jakieś 40 minut
plus jeszcze jakieś 15 minut tym żółtym autobusem, czyli to jest minimum godzina, żeby z Jerozolimy dostać się, minimum godzina, żeby z Jerozolimy dostać się pod właściwy terminal. Więc na to warto wziąć poprawkę, zakładając właśnie, że nie będzie po drodze żadnego fuck-upu typu zamkną Wam linię tramwajową, bo coś tam. Także mam 13:45, liczyć 14, to mam 3 godziny z hakiem czekania, zanim będę mógł pójść na kontrolę bezpieczeństwa. A co będzie dalej? To pewnie Wam nagram po kontroli bezpieczeństwa, o ile ją przejdę. Wiozę ze sobą Koran, bo dostałem go od jakiegoś gościa na ulicy. Rozdawał za free, a stwierdziłem, że tak, że ogólnie nie wiadomo jakich tam pamiątek nie chcę, że Jerozolima jest podzielona, jak wiecie, pomiędzy muzułmanów, chrześcijan i Żydów, to kupiłem sobie magnes z krzyżem templariuszy jako pamiątkę chrześcijańską. Kupiłem sobie mini mikromenorę, którą pewnie gdzieś tam jeszcze ją zobaczycie. Tak jak... nieważne, pewnie gdzieś ją jeszcze zobaczycie, jako pamiątkę żydowską. I wziąłem od gościa ten Koran jako pamiątkę muzułmańską, dotyczącą kultury muzułmańskiej. Więc zajmie pewnie miejsce znowu w mojej bibliotece na półce z książkami. A z kontrolą bezpieczeństwa jak będzie, zobaczymy. Jak trzepią, o co pytają i tak dalej, co można ze sobą mieć, czego nie można. Także tak, dowiecie się wszystkiego. Na razie. Dobra, moi drodzy, przeszedłem odprawę, właściwie nie tyle odprawę, co kontrolę bezpieczeństwa. Jak to wygląda, bo tyle się mówi, że w Izraelu te kontrole są takie pochrzanione. Najpierw jest gość, który stoi, pokazujecie mu kartę pokładową i pokazujecie mu paszport i od Was kieruje, gdzie macie iść. Pyta się, czy macie tylko mały plecak, czy chcecie nadać bagaż. Jeśli nie nadajecie, no to od razu przechodzicie dalej. Znowu musicie pokazać kartę pokładową, znowu musicie pokazać paszport, sprawdzają, czy Wy to Wy, pytają się jeszcze raz, czy jesteście tylko z tym bagażem. Mówicie, że tak. Po czym zaczyna się szereg pytań typu: kiedy przyjechałeś, co robiłeś, kogo poznałeś, gdzie mieszkałeś, co zwiedziłeś, dlaczego tu przyjechałeś, czym się zajmujesz, co wiesz o Izraelu, gdzie spałeś, czy tam gdzie spałeś kogoś poznałeś, czy na mieście kogoś poznałeś, czy byłeś tylko w jednym miejscu, czy byłeś w iluś miejscach. Że pojawia się szereg pytań. Jeżeli przez to przejdziecie, to przechodzicie do następnej kontroli, gdzie znowu nie wiem, czy w każdym przypadku, no nie tak było i chyba u wszystkich tak jest, że znowu musicie pokazać paszport, kartę pokładową i przechodzicie na kontrolę bezpieczeństwa. No i wydawałoby się oczywiste, tak? Trzeba pokazać kosmetyki, otworzyć plecak i zdjąć wszystkie metalowe rzeczy, czyli tam wiadomo, jakiś pasek, zegarek, wszystko do kuwetki, telefony i tak dalej. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że mają takie, nazwijmy to selfie sticki z czujnikiem do wykrywania materiałów wybuchowych. I ogólnie plecak z zewnątrz, plecak w środku, ciuchy w środku, każdy sprzęt elektroniczny, czyli kamera, powerbank, kamerka GoPro, no wszystko, co jest elektroniczne, za każdym razem oddzielnie jest przejeżdżane tym selfie stickiem. Wkładają go do automatu, który skanuje, czy nie ma materiałów wybuchowych. Jeśli nie ma, to ok. Plecak przejeżdża przez taśmę i co? I idziecie się... nie idziecie. No właśnie, nie idziecie, dlatego że jeszcze po przejściu przez bramkę, jeżeli Wam nie zapiszczy, to jeszcze musicie podnieść buty i to samo przejeżdżają Wam po butach i sprawdzają, czy buty nie noszą śladów materiałów wybuchowych, dlatego że kiedyś gdzieś był jakiś przypadek, że jakiś gość właśnie w butach miał ładunek wybuchowy. Więc czy nie ma tam żadnych jakichś śladów po materiałach pirotechnicznych. No i co? No i idziecie się ubierać. Tak mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, tak dokładnie wygląda ta kontrola bezpieczeństwa. Później jak miniecie kontrolę, to jest jeszcze jeden gość, któremu znowu pokazujecie kartę pokładową, znowu pokazujecie paszport i on Was kieruje już do poczekalni. No i ja właśnie sobie w takiej poczekalni teraz jestem. Natomiast powiem Wam tak, fajki na strefie bezcłowej 26 szekli, najtańsze, o najdroższe nie pytałem. Na mieście udało mi się kupić takie same za 20. Jeśli chodzi o alkohol, nic fajnego nie znalazłem.
Jeśli chodzi o ciuchy również, o elektronikę również, więc tak naprawdę na strefie bezcłowej nie ma nic, co by było warte uwagi. Poza tym, że woda kosztuje 7 zł, a woda o pojemności pół litra. Pół litra? Boże. Wszystko w robaczkach. Tak, pół litra. Nesti, odpowiednik Nesti 10 szekli, 10 zł mniej więcej. Także tak wygląda przejście przez izraelskie lotnisko. No i co? Czekam na samolot i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.